Państwa. Ale wciąż to zwiększone wsparcie jest potrzebne. Czy my mamy połączenie, bo coś widzę, jakieś dziwne zjawiska. Napiszcie proszę Państwo, czy widać, czy słychać. Teraz tak, a wcześniej było coś nie tak? Nie słychać mnie było dotąd? Znowu jakieś dziwne rzeczy się tu dzieją. Jak ta technologia. Dopiero wszedłem. To ciekawe, bo u mnie się wyświetlało od 5 minut, że jestem, a u Państwa jakoś inaczej. Nie mam pojęcia, co to się stało, no ale trudno. No dobrze, to w takim razie jeszcze raz. Dobry wieczór. Pozdrawiam jedną z najbardziej wyrobionych międzynarodowo publiczności w Polsce. Dobrze się z Państwem znowu spotkać. Dzisiaj mniej o newsach, mniej o poszczególnych wydarzeniach, bo moim zdaniem nie one stanowią o istocie ostatnich dni, a o tym, że uruchomiony został proces dążenia do nowej równowagi systemu międzynarodowego w związku z i na tle wojny ukraińskiej. Wiele emocji oczywiście zebrały ostatnio szczyty na Alasce i w Waszyngtonie. Po szczytach poszczególne deklaracje, poszczególne komentarze i tak dalej. Bardzo dużo zgiełku wokół tego powstało. Natomiast stosunkowo mało mówi się właśnie o dążeniu systemu do nowej równowagi międzynarodowej, właściwie w ogóle. I więc na tym chciałbym się skupić. Niektórzy z Państwa może przyzwyczaili się, że mój ton często odbiega od tego dominującego w debacie. Tak w każdym razie będzie tym razem. Zanim o tym wszystkim uprzejmie przypomnę, że Nowa Konfederacja powstała i działa dzięki wsparciu darczyńców, którzy dobrowolnie samoopodatkowują się na rzecz realizacji naszej misji dążenia do podnoszenia poziomu polskiej kultury strategicznej i debaty publicznej. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy to czynią, a tym, którzy jeszcze tego nie czynią, bardzo gorąco tych wszystkich namawiam do tego, żeby zmienili ten stan rzeczy. Wystarczy kilkadziesiąt sekund do tego, żeby kliknąć stałe zlecenie przelewu, czy to na TPay, czy PayPal, czy konto bankowe do wyboru, do koloru, w wysokości, która jest dla Państwa komfortowa, czyli chleba Wam nie odbierze, a da poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Jest to tym ważniejsze obecnie, gdzie jesteśmy wkrótce po tym, jak była już na szczęście minister kultury Hanna Wróblewska w swej niezmierzonej mądrości postanowiła uciąć nam wszystkie dotacje publiczne, wyszarpując dziurę budżetową w wysokości 20% rocznego budżetu, bardzo trudną do szybkiego zasypania. Zasypujemy ją pożyczkami, zasypujemy ją zwiększonym państwa wsparciem, natomiast docelowo potrzebujemy zwiększyć poziom darowizn o 9 000 złotych miesięcznie, żeby ustabilizować sytuację, a długi spłacić stopniowo. Także gorąco namawiam tych wszystkich, którzy jeszcze nie są darczyńcami Nowej Konfederacji, do dołączenia do tego szlachetnego grona, również po to, żebyśmy dalej mogli się w te czwartki spotykać, a może i częściej. Jak będziecie Państwo wpisywać swoje pytania i uwagi, do czego niezmiennie zachęcam, po wprowadzeniu przejdę do ich omawiania punkt po punkcie, jak zwykle. Zachęcam, żebyście na początku wpisali też pytanie lub uwagę, ułatwi mi to identyfikację tych głosów. Wielkie emocje i lawinę komentarzy wzbudziły w ostatnich dniach szczyty na Alasce i w Waszyngtonie. Swoją drogą, nie wiem czy Państwo też, ale ja byłem zażenowany po prostu wygibasami komentariatu, który zawsze musi pierwszy skomentować wszystko. Ja akurat trochę nie mogłem w ostatnich dniach, bo mnie inne sprawy odciągały, ale w pewnym sensie czułem ulgę, bo doprawdy uczestniczenie w tym wyścigu, kto szybciej, kto bardziej emocjonująco, robi się coraz bardziej żenujące. Więc tak jak wieszczono katastrofę totalną, Monachium, Nową Jałtę, sprzedaż Ukrainy w Alasce, tak na Alasce, jak wkrótce potem niektórzy podtrzymywali, że to tragedia jakaś się stała, tak chwilę później czynili dziwne wygibasy, żeby uzasadniać, jaki to wielki sukces Europa osiągnęła w Waszyngtonie, bo udało się odwrócić Alaskę i tak dalej. Bzdury to wszystko, szanowni Państwo, w moim przekonaniu i po prostu kompletne niezrozumienie tego, co się dzieje.
za to po prostu podrygiwanie w rytm narzucany przez współczesne media, w szczególności społecznościowe, które skłaniają nas wszystkich komentatorów do tego, żeby jak najszybciej, jak najmocniej po prostu coś skomentować. No tylko jak się nie ma odpowiedniego przygotowania, to się po prostu bierze cienie w jaskini za prawdziwy obraz rzeczywistości. Moim zdaniem istota tego procesu toczyła się mniej więcej obok cały czas tych wszystkich w mediach widocznych wydarzeń. Toczyła się w wykuwaniu pewnego procesu dążenia do nowej równowagi międzynarodowej. Nierównowaga, jest szereg oczywiście nierównowag w obecnym systemie międzynarodowym, natomiast nierównowaga na tle wojny ukraińskiej wygląda, czy ewoluuje w ostatnim czasie mniej więcej tak, że Stany Zjednoczone doszły do wniosku w swoim po prostu po latach pomagania Ukrainie, ale nie zdecydowania się na to, żeby wspomóc ją, gdy był czas na tyle, żeby miała szansę tę wojnę wygrać. Pod administracją Trumpa doszły do wniosku, że chcą się z tej wojny możliwie szybko wycofać, a jednocześnie chciałyby zrobić rodzaj resetu z Rosją, który umożliwiłby nie wyciągnięcie zapewne, ale poluzowanie z niedźwiedzia z ramion smoka, ale poluzowanie więzi rosyjsko-chińskich w sposób zwiększający komfort geostrategiczny Stanów Zjednoczonych. Z drugiej strony mamy narastające zmęczenie Ukraińców wojną i sukces rosyjskiej strategii wojny na wyczerpanie, skutkujący przede wszystkim narastającym deficytem rekruta i kadry wojskowej w ogólności na froncie. Z trzeciej strony mamy Rosję, która wprawdzie odnosi, bardzo rozczarowująco zaczęła, dostała łupnia w wielu obszarach, wciąż teraz właśnie na północ od Podkrowska Ukraińcy mają szansę Rosjan otoczyć w kotle. Pomniejszy kolejny sukces może to być ukraiński. Niemniej generalnie w ostatnich miesiącach idzie jej coraz lepiej, posuwa się na froncie, co nie są to jakieś spektakularne postępy, ale naprawdę istotne postępy są w zużywaniu ukraińskiej, brutalnie mówiąc, siły żywej, czyli wykrwawianiu ukraińskiego państwa, narodu w tej walce. Jednocześnie Rosja cierpi na coraz bardziej dotkliwe skutki sankcji gospodarczych i ma coraz większe problemy budżetowe. Spadające ceny ropy bardzo istotnie dokładają do tego swoje piętno, swoje brzemię. No i też wydaje się, że chciałaby znaleźć jakiś nowy punkt równowagi, ale przede wszystkim to Trump z jego presją na to, żeby przymusić Putina do rozmów pokojowych, decyduje o tym, o dynamice tego procesu. I w tym wszystkim jest zaszyta pewna taka dwoistość, tak? To znaczy z jednej strony istnieje ryzyko, że ponownie Putin prowadzi dokładnie tę samą grę, czyli grę na przeczekanie, przytrzymanie, po to, żeby przybliżyć się do realizacji swoich celów i zwiększyć swój komfort już w rzeczywistych rozmowach pokojowych. W tym przypadku te rozmowy pokojowe po jego stronie są pozorowane. Po drugiej stronie mamy jednakowoż możliwość, że nie zostanie mu to opuszczone płazem i zostanie realnie dociśnięty. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę to wszystko, ja uważam, że te ostatnie dni są sporym sukcesem Putina i nie ma tu co sobie mydlić oczu. Która wersja wydarzeń nie byłaby prawdziwsza, czy prawdziwa, to Putin uzyskał nie to uznanie międzynarodowe, bo to prawda, tam histerie wokół tego, że czerwone dywany przed nim roztaczano, są histeriami właśnie, aczkolwiek oczywiście nie jest to wydarzenie miłe dla nas, którzy chcielibyśmy Rosji konsekwentnie nie izolowanej na Zachodzie, prawda? To już jakby się skończyło. Natomiast to wcale jeszcze niczego nie oznacza i nie oznacza żadnych istotnych ustępstw i żadnych istotnych ustępstw nie było ze strony Trumpa w stronę Putina. To, co zrobił Trump, to zbudował nadzieję na pewno własną, ale też szeregu innych graczy, na to, że tym razem rzeczywiście Putin pod
ciężarem ultimatum amerykańskiego dotyczącego bardzo ostrych sankcji wtórnych na kontrahentów rosyjskich węglowodorów i być może innych działań, bo napomyka także o takich rzeczach w ostatnich dniach, jak możliwość zaangażowania amerykańskiej floty w powietrznej, prawda, na Ukrainie i tak dalej. Zwiększenie presji na Putina po prostu po to, żeby rzeczywiste rozmowy pokojowe podjął. Niemniej jednocześnie sam Trump mówi, że nie wie, czy Putin te rozmowy podejmie. No ale obraz sytuacji moim zdaniem jest taki, że sam fakt, że Putin zdołał sobie kupić dodatkowy czas, nie deklarując właściwie niczego nowego, jak na razie, jest jego sukcesem. Jest jego sukcesem i jest porażką tym samym Ukrainy i Zachodu, w tym Stanów Zjednoczonych także, bo jako żywo wydaje się, że już wystarczająco dużo sygnałów Rosja wysyłała do tego, że nie jest skłonna do prawdziwych rozmów pokojowych na warunkach sensownych dla drugiej strony, żeby przystąpić już do strategii jednak pokoju poprzez siłę rzeczywiście, tak jak Trump zresztą wielokrotnie za Reaganem deklarował, że będzie robił, i do zwiększenia efektywnego presji na Rosję. Niemniej po raz kolejny mamy obraz oto taki, że Putin kupuje sobie czas, niewiele dając w zamian, praktycznie nic, a Trump i reszta, znaczy duża część świata żyje nadzieją na to, że coś tym razem z tego będzie. Jednocześnie niewykluczone jest, że będzie, bo jeżeli Trump poważnie traktuje tym razem swoje własne hasła pokoju poprzez siłę i poważnie własne ultimatum dotyczące tych sankcji wtórnych nałożył w ramach tego, żeby zasygnalizować, że to tym razem jest na poważnie, sankcje na Indię z powodu właśnie ich zakupów rosyjskich węglowodorów jeszcze przed upływem terminu ultimatum, no to Putin też musi się zastanowić, czy jest gotów na to, na zapłacenie ceny za przedłużające się działania wojenne. No i w tym sensie możemy mówić o realności wariantu drugiego, czyli o tym, że rzeczywiste rozmowy pokojowe zostaną uruchomione. Co jednak musiałoby się stać, i to wydaje mi się być absolutnym clue tego całego procesu, żeby można się było spotkać w punkcie może nie tyle satysfakcjonującym, co na tyle nieodrzucającym dla obu stron, żeby był akceptowalny. Tak? Putin już zrewidował istotnie swoje cele wojenne, moim zdaniem. Przypomnijmy, że pierwotne cele, tu akurat rosyjska propaganda jest bardzo użytecznym narzędziem analitycznym, bo ma to do siebie, że mniej więcej co deklaruje w sprawach geostrategicznych, to potem rzeczywiście rosyjskie państwo robi. Rosyjska propaganda deklarowała na początku wojny, że ma 3 główne cele: denazyfikacja, demilitaryzacja Ukrainy, denazyfikacja, czyli wymiana elit, tak, w rozumieniu utworzenie jakiejś bardziej przychylnej elity dla Kremla, obalenie obecnych władz, demilitaryzacja, czyli ograniczenie ukraińskiego potencjału wojskowego w sposób taki, żeby Ukraina stała się na przyszłość niezdolna do efektywnego odstraszania lub obrony przeciwko Rosji. No i dewesternizacja, tak, w sensie takim, żeby Ukraina, niedopuszczenie do tego, żeby Ukraina przystąpiła do struktur Sojuszu Północnoatlantyckiego, myślę do czegoś również, do czegoś podobnego, analogicznego ewentualnie w przyszłości. No i teraz tak, w aspekcie demilitaryzacji i denazyfikacji moim zdaniem Putin zrewidował swoje cele i jest skłonny się zgodzić, a w każdym razie jest to możliwe, żeby się zgodził na to, żeby bez istotnej demilitaryzacji i bez wymiany władzy, czyli jak on to nazywa denazyfikacji, zakończyć tę wojnę. Natomiast punktem nie do przejścia jest moim zdaniem to, żeby Ukraina znalazła się w NATO, co akurat jest kolejnym sukcesem Putina w tym sensie, że dzisiaj tematu Ukrainy w NATO nie ma efektywnie na stole. Natomiast jest cały czas rozmowa o efektywnej alternatywie, czyli gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy. Jednocześnie tu przypomnę, że na szczycie w Wilnie natowskim zadeklarowano już oficjalne
gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. I kontynuacja wsparcia sprzętowo-finansowo-wojskowego miała być to gwarancją bezpieczeństwa. Komentowałem wtedy, wbrew po prostu urzędowo optymistycznym komentatorom, którzy brali za dobrą monetę tę niestosowną propagandę, tym razem natowską, że to jest po prostu kompromitowanie pojęcia gwarancji bezpieczeństwa. To nie były żadne efektywne gwarancje bezpieczeństwa, no bo gdyby były, to byśmy teraz nie mówili o ustanowieniu gwarancji bezpieczeństwa, prawda? W związku z czym zwracam uwagę, że istnieje tutaj możliwość ponownie użycia takiej samej manipulacji albo podobnej, w której ogłoszone zostaną deklaracje bezpieczeństwa dla Ukrainy, które będą nimi tylko de jure, a nie de facto. Natomiast na efektywne, realne gwarancje bezpieczeństwa moim zdaniem Putin się nie zgodzi i będzie gryzł ziemię, w każdym razie ja bym na jego miejscu tak robił, będzie gryzł ziemię, będzie robił wszystko, co w jego mocy, żeby nie dopuścić do efektywnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Pytanie, czy to jest akceptowalne dla Zachodu, który, zauważmy, tutaj też swoje w pewnym sensie wygrał, to znaczy wybicie Rosjanom z głowy, jeżeli prawidłowa jest moja oczywiście analiza sytuacji, demilitaryzacji i denazyfikacji Ukrainy, to jest pewien ograniczony oczywiście sukces, albo zmniejszenie skali porażki przynajmniej istotne, tak? Natomiast dopuszczenie do tego, żeby Ukraina nie była objęta efektywnymi gwarancjami bezpieczeństwa, no rodzi oczywiście cały szereg problemów. I podstawowe pytanie, czy taka Ukraina jest w stanie przetrwać kolejne lata rosyjskiej presji, choćby tylko w postaci wyścigu zbrojeń i sygnalizacji strategicznej, presji agenturalnej, politycznej, gospodarczej, jako państwo przychylne Zachodowi i aspirujące do Zachodu i skłonne do ewentualnej kolejnej wojny, efektywnej wojny przeciwko Rosji, obronnej rzecz jasna. To jest wielkie pytanie i cały czas nie ma na to jasnej odpowiedzi, jak również nie ma jasnej odpowiedzi na to, jak te gwarancje bezpieczeństwa miałyby wyglądać. Kto efektywnie byłby skłonny zaryzykować własną krew po to, żeby zagwarantować bezpieczeństwo Ukrainie. Ale też nie bardzo jest jasność co do tego, jak właściwie na inne sposoby, bez bezpośredniego wkładania skóry w grę, można by Ukrainie pomóc, żeby właśnie wytrwała jako ten zachodni sojusznik bez samego przystępowania do przynajmniej militarnych struktur Zachodu, bo co do Unii Europejskiej i pomniejszych organizacji, to moim zdaniem Putin jest w stanie zaakceptować, nawet może na rękę by mu to było, żeby w Unii Europejskiej było państwo, które jednocześnie będzie pozbawione zębów, w każdym razie groźnych dla Rosji zębów w dziedzinie bezpieczeństwa. Więc nie należy absolutnie mylić tutaj członkostwa w Unii, członkostwa w NATO jako w hierarchii celów. Zupełnie innej wagi są to wydarzenia. Ale też ta alternatywa dla NATO w postaci właśnie realnych gwarancji bezpieczeństwa, będę podkreślał niezmiennie wobec tych fikcyjnych gwarancji bezpieczeństwa, które ogłoszono w Wilnie, różnice między realnymi a fikcyjnymi gwarancjami bezpieczeństwa, to rzeczywiście tu jest pies pogrzebany. Więc ja czytam sytuację tak, przechodząc do jakby dalszej fazy refleksji, że Putin wbrew jego elementarnym interesom również rosyjskiej racji stanu jest to, żeby zgodzić się na efektywne gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Zachód nie ma jasności co do tego, jak te gwarancje bezpieczeństwa miałyby wyglądać, czy w ogóle miałyby wyglądać, a jeśli tak, to jak. Co tworzy atmosferę stosunkowo sprzyjającą ponownie Rosji w dalszych pertraktacjach i w dalszym przepychaniu się w tej sprawie. No ale z drugiej strony na Zachodzie wydaje się, i również dotyczy to Stanów Zjednoczonych, narasta świadomość, że nie można zostawić Ukrainy po prostu na pastwę Rosji, kończąc byle jak tę wojnę. I to, co się stało w ostatnich dniach na Alasce i w Waszyngtonie, no to myślę, że jest o tyle bardzo ważne, że rzeczywiście uruchamia proces
dążenia do nowej równowagi, w tym sensie, że za jakiś czas dowiemy się, czy rzeczywiście wojna jest już kończona, czy też jeszcze potrwa, ale na zmienionych warunkach. To znaczy te zmienione warunki wyobrażam sobie tak, że po jakimś czasie zwodzenia znowu się okaże, że Putin żadnych realnych ustępstw nie czyni, czyli chce, nie dając nic, po prostu ugrać wszystko. W związku z czym jednak w Stanach zwycięży ten nurt, który domaga się zaostrzenia polityki względem Moskwy. No i wtedy obłożona dodatkowymi sankcjami Rosja, bolesnymi, może cierpieć znacznie bardziej w wyniku tej wojny i może nawet przeżyć potężne załamanie gdzieś tam między może jesienią a połową przyszłego roku w związku z narastającymi kłopotami gospodarczymi. I może przez to też być zmuszona do zaakceptowania niekomfortowych dla siebie warunków, ponieważ groziłaby jej znacznie większa kompromitacja i znacznie większe problemy niż tymczasowe przynajmniej zaakceptowanie na przykład właśnie efektywnych czy częściowo efektywnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Także to oczywiście jest jeszcze trzecia możliwość, czyli że Trump tak bardzo pożąda pokoju i sukcesu w całej tej sprawie, że będzie kolejny raz odtwarzał ten sam schemat i nawet jeżeli znowu Putin pokaże, że jest skłonny, że nie jest skłonny do żadnych ustępstw, to Trump znowu da mu kolejny czas i żadnych konsekwencji z tego nie wyciągnie, ale nie uważam tego za bardzo prawdopodobne po tym, jak Trump już sam zadeklarował, co zamierza zrobić i poczynił ultimatum i tak dalej. Znaczy sam by się skompromitował w świetle własnych niedawnych słów, gdyby to po raz kolejny zrobił. Natomiast to, co już się wydarzyło, no daje Putinowi, jak mówiłem, czas i daje mu komfort, a drugiej stronie go wiele nie daje. Moim zdaniem należało już wcześniej przejść do strategii dociskania Rosji do pokoju poprzez siłę, bo Putin już w poprzednich miesiącach wyraźnie pokazał, że potrzebuje dodatkowych argumentów, tak? Potrzebuje dodatkowej presji, żeby istotne ustępstwa poczynić, więc moim zdaniem to jest strata czasu. No ale Trump ma swoje pomysły, jego ekipa ma swoje pomysły i swoje również priorytety. Często swoją drogą, no tutaj zapomina się o tym, że Ameryka Trumpa ma po prostu inne cele niż my w Europie i w związku z tym to, że działa na rzecz tych innych celów, to nie znaczy, że jest nieefektywna w naszych celach. Po prostu cele są rozbieżne. Tylko w tym wszystkim jest pytanie, czy nawet mając cel pod tytułem zakończyć szybko wojnę i przerzucić zasoby na Pacyfik, gdzie jest pierwszorzędne zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych, czy nie grozi po drodze wielka kompromitacja. No ja myślę, że cała gra Trumpa, myślę, że właśnie grozi, natomiast cała gra Trumpa zmierza do tego, żeby unikając tej kompromitacji doprowadzić do zakończenia wojny. Tylko że nieugiętość Putina wobec tego, jak wielkim zagrożeniem w jego percepcji jest Ukraina efektywnie zintegrowana wojskowo z Zachodem, prowadzi do sytuacji, w której właśnie Trump trochę wychodzi na głupka, który daje się wpuszczać w kolejne maliny i w kolejne rosyjskie gry na przeczekanie. W związku z czym jesteśmy w sytuacji, w której nic konkretnego nie ustalono, wbrew tym wszystkim głosom, ani na Alasce, ani w Waszyngtonie, żadnych nowych, istotnych naprawdę konkretów. Była różnego rodzaju, brzydko mówiąc, drobnica w postaci europejskich ofert gospodarczych na stole, były rozmaite deklaracje Putina, ale z konkretów takich naprawdę dużego kalibru to nic nowego się nie pojawiło. Co zostało rzeczywiście uruchomione, to proces dyplomatyczny i tutaj bardzo dobrze, bardzo trafnie moim zdaniem zwracał na to uwagę Robert Kuraszkiewicz we wtorkowej rozmowie z cyklu Pomówmy realnie. Kto nie widział, temu bardzo polecam. Uważam, że świetnie się Robert zaprezentował. Znowu wzrasta, uruchomienie procesu dyplomatycznego przez duże D, tak? Znaczy znowu rośnie znaczenie dyplomacji i tutaj sobie powiemy też parę słów o Polsce zaraz w tej nowej układance i właśnie w tym procesie wzrostu roli dyplomacji, bo teraz dużo większą uwagę będą miały słowa dyplomatów, będą miały deklaracje, będą miały
czynione ustępstwa lub ich brak i w zaciszach gabinetów po prostu będzie wykuwana ta nowa równowaga, jakakolwiek by ona nie była, czy będzie ona równowagą pokojową, czy konfliktową, ale na odmienionych pokrętłach, tak? Na odmienionej nieco parametryzacji konfliktu. To nam najbliższy czas pokaże. Sam Trump deklaruje, że najbliższe tygodnie mają to pokazać. Zobaczymy, na ile będzie konsekwentny w wyciąganiu z własnych słów wniosków politycznych. Jego niekonsekwencja jest już, można powiedzieć, legendarna, ale też w niektórych sprawach potrafi być imponująco konsekwentny. Zobaczymy, jak będzie w tej. Natomiast zwracam uwagę, że amerykańskie cele są po prostu mocno już rozbieżne od europejskich i to powinniśmy brać pod uwagę każdorazowo, gdy analizujemy skuteczność lub nieskuteczność amerykańskiego postępowania. No skądinąd nieskuteczność amerykańskiego postępowania polega w ostatnich miesiącach moim zdaniem na fiksacji na rzecz tego właśnie celu zakończenia wojny i nie wyciągania wniosków z tego, że przeciwnik gra na zwłokę. Przeciwnik, może nie chciałoby się go jako przeciwnika, no ale nawet jeżeli Ameryka chciałaby poluzować rosyjsko-chińskie więzi, no to i byłaby skłonna poświęcić Ukrainę na rzecz tego, no to najpierw trzeba jednak rozwiązać problem tego, że amerykańska wiarygodność dostała zaangażowania na Ukrainie, wiarygodność mocarstwowa i sojusznicza. I jeżeli Ukraina by padła, no to ta wiarygodność by runęła i z tego także Chiny i amerykańscy sojusznicy na zachodnim Pacyfiku natychmiast wyciągnęliby wnioski. W związku z czym nie da się po prostu załatwić tej sprawy, czy zrealizować tego celu bez efektywnego załatwienia sprawy ukraińskiej, a jak na razie od tego efektywnego załatwienia Trump był daleki. Stąd też to ultimatum i stąd też to zaostrzenie retoryki i doprowadzenie do tego dyplomatycznego zbliżenia i uruchomienia tych procesów właśnie dyplomatycznego wykuwania nowej równowagi. W tym wszystkim oczywiście już szeroko komentowany także fakt nieobecności polskiej delegacji w Waszyngtonie. No i tutaj trzeba powiedzieć mocno, moim zdaniem, że to potwierdza mało może popularne, ale brutalne, dotkliwe, gorzkie prawdy na temat polskiego państwa i polityki. Po pierwsze, Polska realnie gra w niższej lidze międzynarodowej niż kolejne rządy nam to deklarują. Czy wolimy PiS, czy PO. Za każdym razem częstują nas one retoryką, że teraz oto, gdy my rządzimy, to Polska jest bardzo silnym państwem na świecie, wręcz na krawędzi mocarstwowości albo wręcz za krawędzią mocarstwowości. I za PiS-u, i za PO takie hasła padały z ust czołowych polityków. Realna rzeczywistość jest znacznie gorsza. Nie tylko to, że nie jesteśmy w pobliżu nawet jakiejkolwiek mocarstwowości, to każdy, kto ma elementarną orientację w sprawach międzynarodowych, to wie. Ale to, że jesteśmy znaczącym państwem w układzie transatlantyckim, też okazuje się być określeniem znacząco na wyrost. Po tym wszystkim, co Polska zrobiła na Ukrainie, niezdolność do tego, żeby zapewnić Polsce miejsce przy stole w Waszyngtonie, nawet jeżeli tam nic konkretnego nie zostało ustalone, to mogło zostać ustalone. I to, czy tam się taki kraj jak Polska jest, czy nie jest, jest miarą jego znaczenia. Jest to kompromitujące, uważam, dla całej polskiej sceny politycznej, bo jej reakcje obu pałaców, premierowskiego i prezydenckiego, potem były kompromitujące po prostu, pokazujące, i to kolejna bolesna prawda, że polska dyplomacja jest prowadzona w sposób półamatorski. No żeby po pierwsze doprowadzić do sytuacji, nie być w stanie skonsumować tak gigantycznego wsparcia, jakiego Polska udzieliła Ukrainie i Amerykanom także, i Europie całej, bo polskie czołgi tak ochoczo oddawane, polskie myśliwce, po prostu ciężki sprzęt wszelkiej maści, amunicja i tak dalej,
To budowało nie tylko zdolność oporu ukraińską, ale także realizację elementarnych amerykańskich interesów geostrategicznych na Ukrainie i europejskich też. Przecież gdyby nie to, że Polska istotnie przyczyniła się do tego, że Ukraina przetrwała pierwszą fazę i kolejne fazy tej wojny, to amerykańska wiarygodność by wtedy już runęła, gdyby Ukraina padła, tak? Więc realizowaliśmy efektywnie amerykańskie interesy, europejskie interesy, a nie tylko ukraińskie interesy. I po tym wszystkim, po zapłaceniu naprawdę dużej ceny za to, nasz rząd, nasz prezydent nie są w stanie skonsumować tego, nawet na tyle, żebyśmy mieli miejsce przy stole. Choćby jako jakiś obserwator, jako członek trzeciej kategorii, ale żebyśmy mieli. To jest kompromitujące, ale to tylko pierwsza kompromitacja, bo gdy już to wszystko zaczęło być skomentowane krytycznie bardzo, to oba pałace wydały komunikaty, nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę. I oba komunikaty były właściwie bliźniacze, znaczy były swoimi lustrzanymi odbiciami, tak? Lustrzanymi odbiciami. Kancelaria premiera ogłosiła, że to nie ich sprawa, bo to prezydent odpowiadał za tę kwestię. A kancelaria prezydenta ogłosiła, że to nie jej sprawa, bo to premier odpowiada za tę kwestię. Czyli nie dość, że nie byli w stanie załatwić po prostu sprawy, to potem autodemaskują się w swojej nieudolności i uprawiają tradycyjną wojenkę polsko-polską, która jednakowoż ich kompromituje, ale nas wszystkich kompromituje, bo ujawnia po prostu poziom amatorszczyzny po prostu tych obu kancelarii. Nie dość, że nie są w stanie zrobić po prostu tego, co trzeba, to nie są w stanie potem porażki nawet zakomunikować, jak trzeba. Podwójna kompromitacja. I trzecia gorzka prawda z tym związana jest moim zdaniem taka, że ta wojenka polsko-polska po prostu jest już w ewidentny sposób szkodliwa dla polskiej racji stanu, czyli dla nas wszystkich. I przypominamy coraz bardziej afrykańskie społeczności w XIX wieku. Pamiętacie Państwo z lekcji historii wyścig o Afrykę europejskich mocarstw, jak się ścigały o to, kto pierwszy podbije, skolonizuje określone kraje w Afryce. No i tam oczywiście byli tubylcy mający swoje konflikty międzyplemienne. I mając te konflikty międzyplemienne, po prostu kolonizatorom było o wiele łatwiej ich rozgrywać i wygrywać ten wyścig o Afrykę. I coś bardzo podobnego mamy w tym momencie w Polsce, to znaczy nasza wojenka PO-PiS jest na tyle niekontrolowana i prymitywna, że umożliwia i bardzo ułatwia rozgrywanie nas przez czynniki zewnętrzne i z tym prawdopodobnie również mieliśmy do czynienia przed Waszyngtonem i przy wielu innych okazjach. Jak ci tubylcy po prostu z Afryki, ścigający się o paciorki, walczący o paciorki, po prostu jesteśmy skłonni oddawać bogactwa największe i największe atuty naszych ziem po to, żeby wygrać jakieś paciorki i ewentualnie dołożyć po prostu temu drugiemu, który o te paciorki też konkuruje. Tragedia. Tragedia i naprawdę należałoby zacząć poważnie rozmawiać o tym, żeby coś z tym zrobić. Ja ze swojej strony mogę głównie powtórzyć chyba to, co powtarzam od 15 lat, czyli potrzebujemy sprawnego państwa, czyli ta wojenka sobie może trwać, ale w pewnych ramach, tak, instytucjonalnych, gdzie pewne rzeczy jednak wyjmujemy spoza wojenki. Nie mam żadnych złudzeń, że ten konflikt się po prostu PO-PiS się uda, czy jakiś inny, który w przyszłości go zastąpi, da się wyeliminować. Natomiast uważam, że można i trzeba go ucywilizować i podporządkować racji stanu. Chyba że jesteśmy na poziomie tych Afrykańczyków w XIX wieku. Bo póki co niepokojąco to coraz bardziej przypomina tych Afrykańczyków w XIX wieku. A więc sprawne państwo, silne państwo, potrzebne od zaraz i podniesienie poziomu kwalifikacji kadry politycznej potrzebne od zaraz. Co trzeba zrobić jest wiadome.
to nie jest żadne odkrywanie Ameryki. My na przykład swojego czasu stworzyliśmy, znajdziecie na naszych stronach, jak Państwo chcecie, plan budowy silnego państwa w 20 krokach. Wiemy, jak zreorganizować ministerstwa, wiemy, jak zreorganizować centrum rządu. Można oczywiście odbyć długą dyskusję, jak to dokładnie zrobić. Natomiast istnieją projekty, istnieją pomysły po prostu, jak to zrobić. Istnieją sprawdzone wzorce, do których można sięgnąć. Wiadomo, co trzeba zrobić, tylko ten temat po prostu ja od 15 lat mam takie też, podzielę się pewną frustracją, wrażenie, po prostu jak się zaczyna o nim mówić, to natychmiast spada oglądalność, natychmiast wyłączane są telewizory i tak dalej. I jest odbierany jako nudny, jako nieciekawy. Nie to, co jak tam Kowalski Brejzie przygada, prawda, albo odwrotnie, to jest ogień. No cóż, takie czasy. No ale ludzie, którzy mają wpływ po prostu, powinni zacząć wywierać efektywny dużo bardziej nacisk na to, żeby ta nasza klasa polityczna się ogarnęła i zadziałała na rzecz własnego też interesu, po to, żeby grać w wyższej lidze. To znaczy oni się samodegradują, kontynuując te żenujące zaniedbania. Jak można przez 30 lat nie ogarnąć elementarnych sprawności instytucjonalnych państwa? Jak może w ministerstwach po prostu być permanentny bałagan, będący efektem utrwalonej prowizorki z roku bodajże 92, kiedy to Rokita po prostu rozbijał komunistyczny beton, ściągając 30-latków, ale tworząc tymczasowy po prostu mechanizm zarządzania administracją przez wiceministrów. Jak można przez 30 lat tkwić w utrwalonej prowizorce? Jak można przez 30 lat nie zbudować efektywnego centrum rządu, które by harmonizowało polityki poszczególne i rozbijało te udzielne księstwa resortowe? No co to jest? Czy to jest Afrykaś w XIX wieku? Do cholery? Najwyższa pora po prostu wreszcie zacząć efektywnie działać na rzecz tego i brakuje po prostu społecznej presji, brakuje woli politycznej zagrania w wyższej lidze. To jest coś, co też mnie po prostu od lat frustruje, że nasi politycy nie są zainteresowani graniem w wyższej lidze. Wolą to w tym, czym teraz są, czyli tego jamnika skamlającego po prostu. O uwagę. I sweet fotek po prostu ze szczytów, że sobie pojedziemy na szczyt europejski, zrobimy sobie sweet fotki, a w ogóle największe wyzwanie to, żeby prezydent USA przyjechał do Polski albo prezydent Francji przyjechał do Polski. To jest miara ambicji dla dużego państwa, jak na skalę europejską, które w niebezpiecznym położeniu geopolitycznym. Totalna żenada po prostu. Co jak co, ale brak ambicji to jest coś, co mnie po prostu uderza w polityce, bo to jest w końcu domena ambicjuszy. Ci ludzie nie mają ambicji zagrać w wyższej lidze międzynarodowej, nie mają ambicji być bardziej znaczącymi na scenie międzynarodowej. To jest doprawdy porażające. Więc co pozostaje moim zdaniem, to oprócz spokojnej perswazji, to wywieranie presji na rzecz tego, że nie zgadzamy się po prostu na to, żeby być tak marnej proweniencji państwem, po prostu pomijanym przy najważniejszych rozmowach, ale też przy tym rodzaju najważniejszych rozmów, w którym po prostu jak psu Buda należy się Polsce miejsce przy stole. Swoją drogą przy tej okazji kolejny raz widać, jak źle prowadzona była ta polityka wsparcia dla Ukrainy, co tyle razy już gromy na mnie spadały i słyszałem po prostu wyzwiska rozmaite, w tym od ruskich onuc, że po prostu jak można to kwestionować. Otóż właśnie widać po prostu, jak efektywnie była prowadzona ta polityka. Ci ludzie, którzy ją prowadzili, sobie zbudowali jakieś już po prostu legendę prawie że na miarę tych architektów transformacji, co do tego, jak wielcy byli i jak wielką historię tworzyli. To właśnie widzimy teraz. Znaczy, to było tak wielkie i tak skuteczne, że dzisiaj Polska jest wykluczana po prostu z najbardziej podstawowych gremiów. Zresztą to nie jest nic nowego, bo w transatlantyckim gremium po prostu, które koordynowało politykę wobec Ukrainy za Bidena, też nas nie było. I po prostu to jest miara. Tylko teraz wreszcie, w przeciwieństwie do wcześniejszych szczytów spotkań transatlantyckich, wreszcie opinia publiczna zaczyna to zauważać. Totalna żenada po prostu i totalna porażka. Oczywiście ja nie mówię, że nie należało wspierać Ukrainy, tylko należało to robić w taki sposób, żeby to skapitalizować politycznie, tak jak inni to robili.
jak Niemcy dzisiaj po prostu wyrosły na znacznie ważniejszego sojusznika, mimo tego, że w pierwszych tygodniach wojny po prostu tylko przebierali nogami, żeby zobaczyć ukraińskiego trupa, a myśmy w tym czasie ryzykowali i dawali konkretne wsparcie i jeszcze namawiali innych i wywierali presję na innych, żeby po prostu dostawali to wsparcie. No i dzisiaj po prostu efekt jest taki, że Niemcy są znacznie ważniejszym sojusznikiem Ukrainy niż Polska i Niemcy są przy każdym stole, a Polski nie ma przy stołach, przy których powinna po prostu być. No dobrze, na tym skończę, bo już minął czas całego live'a teoretycznie, a jeszcze nie było części interaktywnej. Wybaczcie Państwo, ale po prostu to, co nasi wyprawiają reprezentanci w ostatnim czasie, trochę mnie emocjonalnie pobudza. Przechodzimy do części interaktywnej. Mam nadzieję, że mimo tych dziwnych zaszłości technicznych, nie mam pojęcia, co to się działo, że mnie nie było słychać przez 5 minut. Jesteście Państwo cały czas tutaj na czacie. Marian Paździoch, hitowa ksywka. Mój model AI mówi, że szanse na zawarcie pokoju są co najwyżej 20%. Prawdopodobieństwo dużego załamania frontu do wiosny wynosi 70%. Dorzucenie Polski do konfliktu 40% po załamaniu. A pan jak obstawia? No w procentach tego nie obstawię, ale no wszystko pytanie brzmi w jakiej perspektywie czasowej, no bo prędzej czy później każda wojna się kończy i ta też się skończy i nie sądzę, żeby to była tego rodzaju wojna, która będzie trwała 100 lat. Sądzę, że w przyszłym roku będziemy mieli pokój. Natomiast to, że w najbliższych tygodniach czy kilku miesiącach będziemy mieli pokój, uważam za bardzo mało prawdopodobne z wyżej wymienionych przyczyn. Pan Marcin Szczecin. Szanowny Panie Bartku, czy nie uważa Pan, że potężne siły w Europie konfliktują nas z Ukrainą, na przykład kwestiami historycznymi, aby później okazało się, że inne kraje wysłały tam wojska i dostały kontrakty? Ja myślę, że sami się konfliktujemy. Ale oczywiście na tym żerują niewątpliwie agentury różne i tak dalej. To znaczy, widząc to, jak my właściwie w stosunkach z Ukrainą wszystko kładziemy cały ciężar kładziemy, jeżeli chodzi o kwestie problematyczne, na kwestie pamięci historycznej i Wołynia, tak? To swoją drogą pokazuje też jakość polskiej klasy politycznej. To znaczy, tyle rzeczy można by naprawdę negocjować. Wspólną produkcję dronów. Ukraińcy teraz rozmawiają o produkcji dla Amerykanów bodajże 10 milionów dronów rocznie dla Amerykanów. Ja nie mówię, że po prostu jakimkolwiek kosztem rozwoju naszego sektora to miałoby się dziać, ale know-how po prostu, wspólne interesy, minerały ukraińskie po prostu w zamian za wsparcie, no tysiące rzeczy można by robić. Nie, my wszystko kładziemy na karb polityki historycznej i jeszcze okazujemy się w tym nieskuteczni. No to widząc coś takiego i widząc narastającą frustrację polskiego społeczeństwa i nieudolność polskiej klasy politycznej, no to oczywiście, że to jest doskonały kąsek dla agentury rosyjskiej, a agentury też może niemieckiej i innych. Na miejscu tych agentur ja bym po prostu to podkręcał, więc nie mam żadnych wątpliwości, że to się dzieje. Natomiast uważam, że pierwotna przyczyna jest w nas. To nasza niewymuszona zasługa, nasza wolna wola doprowadzenia do takiej właśnie sytuacji i takiej, a nie innej parametryzacji stosunków z Ukrainą. Wydawnictwo Nowa Błona. Pytanie. Ostatnio Trump rozwiązał konflikt armeńsko-azerbejdżański, wyrywając tę część Kaukazu z rąk Rosji. Rozmawiał również z Łukaszenką, co więcej przyjął zaproszenie na kolejne rozmowy i wygląda to na próbę okrojenia Rosji z zachodnich stref wpływów albo próbę zastraszania taką opcją związaną zapewne z niepowodzeniem na odcinku indyjskim, gdzie zapowiedź sankcji wtórnych zaowocowała wzmożonymi kontaktami Indie, Chiny, Rosja. Tak czy inaczej próba wyrwania Białorusi z rosyjskiej strefy wpływu brzmi jak mokry sen Polaka. Tymczasem polski MSZ. W obecnej sytuacji Polska kategorycznie odrzuca przywrócenie dialogu z Białorusią. Jak pan myśli, czy to zwykła niekompetencja naszych elit sprawia, że nie rozpoznajemy okazji, by być poważnym i wartościowym partnerem w procesie westernizacji Białorusi, która dla nas mogłaby skutkować większym buforem bezpieczeństwa, czy może jest inaczej? Rozmowy Trump-Łukaszenka to zwykły
blef, chociaż opisana sytuacja kaukaska wskazuje, że nie. I nasz MSZ zachowuje przytomność, nie dając wciągnąć się w intrygę mogącą być dla nas kosztowną. W mojej opinii nie powinniśmy izolować Białorusi i rozmowę podjąć choćby dla rozeznania sytuacji, a jak pan uważa? Wow, jedno z najdłuższych pytań chyba, jakie padło w historii naszych spotkań, ale zawierające taki przedtakt w postaci bardzo dobrej analizy sytuacji. Całkowicie się zgadzam z tą analizą, którą pan lub pani przedstawili. Co do pytania o Białoruś, no o tym mówiliśmy na przykład tydzień temu, ale ja też mówiłem wielokrotnie. Tak, uważam, że to jest kardynalny błąd polskiej dyplomacji. Jest to niekompetencja polskiej dyplomacji, natomiast jest to niekompetencja podszyta czymś głębszym. To znaczy nie wiem, czy państwo znają tę książkę Mearshheimera Wielkie Złudzenie. Ja do niej wstęp napisałem, gdzie też Mearsheimer w tej książce omawia po prostu, jak amerykańskimi elitami, w tym amerykańskimi elitami strategicznymi, zawładnęło wielkie złudzenie priorytetu, upraszczam i mówię w skrócie, priorytetu na demokrację i prawa człowieka, tak? Zamiast twardych interesów narodowych. I jak katastrofalne skutki to przyniosło dla Stanów Zjednoczonych. We wstępie do tej książki, bo miałem zaszczyt go napisać do polskiego wydania, odnosiłem to do Polski i uważam, że to się w zasadniczy sposób odnosi do Polski. To znaczy to wielkie idealistyczne złudzenie, które zawładnęło Amerykanami, całym Zachodem, chodziło się także nam, nałożyło się na polską tradycję romantyczną i na polską tradycję niedojrzałości politycznej i cały czas żyje. I Białoruś jest najlepszym tego przykładem, gdzie po prostu całkowicie schrzaniliśmy przesilenie roku 2020 na Białorusi, wpychając Białoruś głębiej w ramiona Rosji i cały czas po prostu nie potrafimy wyciągnąć z tego wniosków. Ja już nie chcę po prostu za dużo się powtarzać, ale to jest po prostu przykład całkowicie błędnego w moim przekonaniu i nierealistycznego rozeznania zupełnie zasadniczego odcinka polskiej dyplomacji, jakim jest Białoruś, która ma krytyczne znaczenie dla polskiego bezpieczeństwa i każda możliwość wepchnięcia nogi między drzwi, jeżeli chodzi o Białoruś, powinna być eksploatowana do maksimum, a nie a priori odrzucana. I uważam to odrzucenie, o którym pan lub pani mówi, za właśnie taki kardynalny błąd i niewykorzystanie sytuacji. Dużo tutaj różnych innych wypowiedzi. Pytanie. Beobachterexi, jeśli dobrze czytam. Czy Rosja chce podzielić się Ukrainą z USA, czy nie? Jeśli tak, to za jaką cenę? Stany Zjednoczone nie aspirują do posiadania żadnych ukraińskich terytoriów, natomiast aspirują do nieskompromitowania się na Ukrainie jako państwo, które namawiało ten kraj do stawiania oporu Rosji, zbroiło ten kraj, wzmacniało go wywiadowczo, kadrowo, szkoleniowo i tak dalej. I potem deklarowało, że nie dopuści do ukraińskiej porażki w wojnie. Więc nie ma mowy o ściśle rozumianym podziale, natomiast może być mowa o pewnych strefach wpływów. Tak? I o ile w przypadku Rosji to będzie raczej aneksja w dużej mierze terytorialna, o tyle co do reszty Ukrainy chodzi o to, żeby zachować tę część Ukrainy w stanie, będącym w stanie dalej, państwa dalej, będącego w stanie stawiać dalszy opór Rosji. Moim zdaniem nieuchronne są koncesje terytorialne na rzecz Rosji i między bajki można włożyć wszelkie dywagacje o odzyskaniu wszystkich utraconych ziem. Nie ma już dzisiaj możliwości militarnej, o ile nie nastąpi jakiś cud rodzaju gwałtownego załamania z zupełnie innych przyczyn, albo na tle sankcji na przykład,
jakiegoś nieprzewidzianego, totalnego załamania w Rosji na przykład, tak? Które by zwinęło po prostu rosyjską ofensywę jak dywan. Jeżeli jakiś tego rodzaju cud nie nastąpi, to nie ma możliwości już dzisiaj odwojować tych utraconych ziem. Co za tym idzie, przynajmniej linia rozgraniczenia albo zbliżona będzie punktem wyjścia do zakończenia działań wojennych i usankcjonowana następnie. Ukraińcy nie odzyskają Krymu, Ukraińcy nie odzyskają całego Donbasu w związku z tym. To jest oderwanie od rzeczywistości po prostu znacznej części komentariatu, który bierze deklaracje różne i po prostu hasła za rzeczywistość, podczas gdy obserwuje retoryczne takie cienie w jaskini. No ale to już nie będziemy się tu znęcać za długo. Więc w pewnym sensie podział Ukrainy jest nieuchronny i nastąpi. Natomiast bez tych wschodnich skrawków, nawet bez Krymu, Ukraina oczywiście, tylko że Krymu, no Ukraina efektywnie nie ma od 2014 roku, prawda, i jakoś żyje. Zrujnowany Donbas dzisiejszy, no, też już nie jest tak naprawdę jakimś game changerem. Więc zgoda na te koncesje terytorialne nie jest jakąś tragedią jeszcze Ukrainy. Tragedią Ukrainy byłoby rzeczywiście to, gdyby oprócz utraty terytoriów nie była w stanie być państwem zdolnym do podtrzymania swojego potencjału wojskowego i powrotu na ścieżkę wzrostu gospodarczego. To byłaby rzeczywiście ciężka tragedia Ukrainy. I myślę, że tego właśnie chcą Rosjanie. Natomiast czy Zachód do tego nie dopuści, no to właśnie jest główne pytanie naszego czasu. Tyle dziś dobra. Zaraz coś mi tu przeskoczyło. Pan Krzysztof Kmak mówi, że tyle dziś dobra. Najpierw piwo z Mencenem, a teraz to. Dziękuję bardzo. Nie wiedziałem, że piwo z Mencenem dzisiaj jest. Szukam jakiegoś pytania. Pan Piotr Rybak, przepraszam, zadaje bardzo dobre pytanie. Czy realne jest sprawne państwo przy tej konstytucji? Moim zdaniem i tak, i nie. To znaczy, da się radykalnie podnieść sprawność państwa bez zmiany konstytucji. Natomiast nie da się osiągnąć optymalnie sprawnego państwa bez zmiany konstytucji. W rzeczywistości w polityce, tak jak w życiu, po prostu często jest tak, że celem maksimum nie zawsze udaje się zrealizować, natomiast cele gdzieś tam pośrednie też mogą przynieść całkiem sporo korzyści, prawda? Więc na przykład postawić zarządzanie ministerstwami z głowy na nogi, postawić zarządzanie rządem z głowy na nogi można zrobić bez zmiany konstytucji. Natomiast gdyby udało się zmienić konstytucję, no to można naprawdę zaszaleć i po pierwsze zlikwidować tę dwugłową patologicznie egzekutywę, po drugie skończyć z tym po prostu absurdalnym ustrojem wymiaru sprawiedliwości z samokontrolującymi się sądami i po prostu sędziami i przebijającymi się przez to chaotycznie po prostu politykami, potem i coraz częściej niezgodnie z konstytucją. No i cały szereg innych rzeczy, zresztą w tym naszym, a konkretnie napisanym przez Jana Rokitę planie budowy państwa, tam były też propozycje zmian konstytucji, które miałyby usprawnić pracę rządu, więc to byłoby wskazane. Natomiast ja sądzę, że akurat tego rodzaju zmiany spokojnie mogłyby być przedmiotem konsensusu i PO i PiS dowiodły, że w różnych technicznych sprawach były w stanie zmieniać konstytucję, gdy było trzeba. Pomimo tego konfliktu uważam, że w sprawie takiej jak takie punktowa zmiana ustroju państwa, na przykład na rzecz wzmocnienia centrum rządu,
absolutnie byłaby możliwa do osiągnięcia również ponadpartyjnie i w tym sensie do zmiany konstytucji. Sama zmiana z ustroju tej absurdalnej, dwugłowej egzekutywy po prostu na jednoznaczny ustrój kanclerski lub prezydencki lub półprezydencki, no to pewnie grubsza kwestia i tutaj myślę, konsensus byłoby znacznie trudniej, ale też bym nie wykluczał, że to jest możliwe. Także ja w ogóle uważam, że to nie jest w ogóle cel nierealny. Natomiast problemem nie jest to, że cel jest nierealny, tylko to, że zainteresowanie tym jest nikłe. Tak? Znaczy, zainteresowanie publiczności tym tematem jest nikłe, wręcz zdradza ona oznaki, masowa publiczność, o niej mówię, nie o tutaj zgromadzonych, rzecz jasna, zdradza oznaki pewnego obrzydzenia po prostu tą tematyką, a nie tylko braku zainteresowania. Ale jest brak zainteresowania elit po prostu, tak? Znaczy nie wiem, w biznesie, wśród znaczących czynników różnorakich, mających wpływ na politykę, rozumienie tych kwestii, zainteresowanie tymi kwestiami jest po prostu absolutnie marginalne. No i teraz pytanie, czy na przykład taka sprawa jak z tym Waszyngtonem jest sprawą, która umożliwia wzrost zainteresowania tą tematyką. Nie jestem tu jakimś wielkim optymistą, ale trzeba za każdym razem, uważam, drążyć skałę i wkładać nogę w drzwi. I chyba ostatnie już pytanie. Furious Badger pyta, czy uważa pan, że Trump realnie będzie chciał wyrwać Białoruś z rosyjskiej strefy wpływów? Uważam, że to jest nierealne i że administracja amerykańska w związku z tym nie podejmie takiego zadania, ale to, co Trump robi, jak wcześniej ktoś z Państwa zauważał, najpierw na Kaukazie, co zrobił, a teraz na Białorusi, no to jest wywieranie pewnej presji. No i to skądinąd dowodzi, że hipoteza, że wspomniana wcześniej na początku wywodu dzisiejszego, że Trump miałby działać dokładnie tak jak w poprzednich miesiącach, no jest bardzo mało prawdopodobna. Znaczy, rozmaite sygnały Trump puszcza, że tym razem Rosji tak łatwo już nie odpuści i uważam, że to zarówno Kaukaz, jak i Białoruś są przyczynkami do tego, żeby zwiększać rosyjską niepewność strategiczną, żeby zwiększać presję na Rosję i żeby w ten sposób przymuszać ją do dużo poważniejszego podejścia do tematu pokoju, a co za tym idzie także swoich ustępstw na rzecz pokoju. Na ile to się okaże efektywne, to zobaczymy. No moim zdaniem dla Rosji nie do przejścia jest temat Ukrainy w strukturach militarnych Zachodu i to nie musi być NATO. Efektywne gwarancje bezpieczeństwa byłyby po prostu alternatywą dla NATO i mogłyby być, a krążyły już takie projekty dania Ukrainie takich realnych gwarancji bezpieczeństwa. Mogłoby być nawet efektywniejsze niż mechanizmy natowskie. Więc po prostu coś takiego, o ile tylko elity na Kremlu zachowają przytomność umysłu, a nie ma powodów sądzić, że ją stracą, będzie dla Rosji nie do przejścia. Znaczy oni będą raczej, o ile nie nastąpi jakiś cud, gryźć ziemię, żeby do tego nie dopuścić. No i to jest, myślę, główna przeszkoda na drodze do pokoju, przy czym nie mam jednocześnie równie silnego przekonania co do tego, że Zachód z równą determinacją będzie zabiegał o te realne gwarancje bezpieczeństwa. Natomiast postępy w tej dziedzinie nastąpiły i dzisiaj ten temat jest o wiele popularniejszy wśród elit europejskich i presja na to jest większa i wśród Amerykanów też ten temat zyskuje na znaczeniu w dobie Trumpa, w związku z czym, a nie traci, w związku z czym ruch jest w pozytywną stronę, ale jest duża nierównowaga między Rosją a Zachodem w determinacji dążenia do przeciwnych rozwiązań w tej sprawie. No dobrze, dziękuję Państwu bardzo za dzisiaj, bardzo ciekawa jak zwykle dyskusja. Jesteście Państwo fantastycznie wyrobieni w sprawach międzynarodowych. Dobrze się było spotkać. Zapraszam za tydzień również o 19:00 i zostawiam z refleksjami po prostu na kolejne dni i na całe życie być może. I zapraszam również codziennie na łamy Nowej Konfederacji. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.